Dzień dobry. Wydaje mi się, że dzisiaj jest dobry moment na to, żeby opowiedzieć Wam o zasadach, przepisach obowiązujących w Norwegii, jeśli chodzi o latanie dronami. Zapraszam. Jestem w miejscu przepięknym, tuż u podnóży wodospadu Monafossen. Jakieś pół godziny wspinaczki, w cudzysłowie, stąd w górę można dojść do takiego pięknego tarasu, takiej półki widokowej, gdzie można obejrzeć ten wodospad praktycznie z góry, w całej okazałości. Ale pokrótce, bo kilka osób mnie o to pytało i wydaje mi się, że to może być dla Was dość istotne. Jakie są przepisy? Ogólnie w Norwegii można latać, normalnie można latać w kategorii otwartej, jeśli jesteście obywatelami Unii Europejskiej i tam chyba Liechtensteinu, Szwajcarii i nie ma jeden jeszcze jakiego kraju, poza Rosją, ponieważ Rosja, mamy czerwiec 2024, sytuacja jaka jest każdy wie, więc obywatele Rosji nie mogą latać, są zbanowani. I jeśli chodzi o przepisy, mimo tego, że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, to obowiązują tutaj dronowe przepisy, te, które wprowadziła Europejska Agencja, to jest chyba EASA, tak się nazywa ta agencja, wprowadziła przepisy dotyczące latania w kategorii otwartej, dotyczące klas dronów, C0, 1, 2 i tak dalej i tych podkategorii A1, A2, A3. Ja o tym nie będę mówił, to musicie sobie sami przeczytać. Polecam Wam kanał Rafała Galińskiego chyba, tak? Rafał? Tak mi się wydaje, Galiński. On bardzo, bardzo przydatny kanał, bardzo mocno polecam i tam się dowiecie wszelkich przepisów w Polsce, tych wszelkich zasad i tak dalej. Więc jeśli chodzi o Norwegię, czyli można latać, tylko poza przepisami, które obowiązują w Unii Europejskiej, Norwegia ma jeszcze swoje wewnętrzne przepisy, które musicie spełnić. Czyli przede wszystkim pierwsza kwestia, żeby latać dronem, jakimkolwiek dronem, musicie być zarejestrowani jako operator drona. I to nie jest kwestia uznaniowa, to jest obligatoryjne. Musicie być zarejestrowani niekoniecznie w Norwegii. Możecie to zrobić w Polsce. Ja mam z Polski, w Polsce zrobiłem tą rejestrację i kurs i mam numer operatora, który jest naklejony tutaj i to jest druga rzecz, która musi być. Czyli musicie oznaczyć drona bądź drony, którymi latacie. Wszystkie statki powietrzne, którymi latacie, muszą mieć Wasz numer tutaj. To nie musi być taki numer, to może być również ten kod QR, który jest na certyfikacie. I to jest kolejna rzecz. Musicie mieć zrobiony kurs. Ten online, bezpłatny kurs, który się robi w pół godziny, ale jest to obligatoryjne. Obowiązkowo musicie posiadać szkolenie online na A1 i A3 kategorie. Kolejna rzecz to obowiązkowe ubezpieczenie. I to jest taka kwestia, wydaje mi się, że w innych krajach Unii Europejskiej też to jest, też to obowiązuje. W Polsce jest to kwestia taka, że zalecane jest ubezpieczenie. Tutaj jest obowiązkowe i to jest ubezpieczenie na kwotę 1 300 000 euro. Brzmi koszmarnie, ale to nie są jakieś wielkie pieniądze, jeśli chodzi o ubezpieczenie, ponieważ ubezpieczenie, i tutaj polecam, nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne takie firmy zajmujące się ubezpieczeniem OC, bo to nie jest ubezpieczenie samego drona, tylko odpowiedzialności cywilnej, Waszej odpowiedzialności, jeżeli wyrządzilibyście krzywdę tym maluchem, no to po prostu do 1 300 000 macie ubezpieczenie. I teraz tak, Cover Drone, strona Cover Drone, ja umieszczam tutaj informacje, zresztą w opisie też wszelkie linki, które się tutaj pojawią, też będą umieszczone. Ubezpieczenie w Cover Drone kosztuje tam 17, niecałe 18 euro, to jest około 70 par złotych i to jest ubezpieczenie na rok. Warto, nawet jeżeli nie lecicie do Norwegii, nie jedziecie do Norwegii, czy będziecie latać w innych krajach Unii Europejskiej, ubezpieczcie się, bo niby tym krzywdy się nie wyrządzi, ale jeżeli coś, wiecie, jedziecie na motocyklu, to wykupujecie jakieś wojażery i tak dalej, jeśli chodzi o Wasze ewentualne leczenie szpitalne, które jest bardzo drogie za granicą. Więc lepiej też coś takiego zrobić. Jakbyście komuś zrobili krzywdę, to żeby po prostu nie wtopić z kasą.
Więc to ubezpieczenie, oczywiście jak ktoś mieszka w Norwegii, to jak ubezpiecza mienie, to w ubezpieczeniu mienia ma już takie ubezpieczenie OC, między innymi na drony. Ale jeżeli nie macie, to musicie właśnie w Cover Drone bądź jakiejś może innej firmie polskiej, która oferuje takie ubezpieczenie. Obowiązkowe, pamiętajcie o tym. I ostatnia rzecz, nie musicie się rejestrować w Norwegii. Nic nie musicie, żadnych opłat ponosić, ale obowiązkową kwestią jest zgłaszać nawet nie tyle lot, bo tu trzeba pamiętać, że w Norwegii jest bardzo dużo obszarów, które są chronione, które mają zakazy lotów z prostej przyczyny. Tutaj jest mnóstwo dzikiej przyrody i ja też tego doświadczyłem, mimo tego, że latałem jakiś czas temu na szczycie Reineknuten, tam nie było żadnego zakazu, tam nie było zamkniętej strefy, ale tuż po wylądowaniu, słuchajcie, tuż nad naszymi głowami, bo wtedy byłem z moim synem, tuż nad naszymi głowami przeleciały 2 gigantyczne orły, czarne z tymi białymi głowami i dziobami. Spektakularny widok, ale trzeba mieć tego świadomość, że tutaj żyje mnóstwo dzikich ptaków, które mają gniazda, które mają młode, które wysiadują jaja i my możemy im zrobić krzywdę taką, że możemy przestraszyć, wypłoszyć. Nie wiem, no możemy im zrobić jakąś krzywdę i musimy uszanować to, że ta przyroda, między innymi przyjeżdżacie tutaj właśnie dla tej przyrody, więc miejmy świadomość tego, że ta przyroda jest taka właśnie, ponieważ ludzie o nią dbają i dbajmy o to, latajmy tylko tam, gdzie można i nie pakujmy się z dronem w siedliska czapli, bo to jest bez sensu, moim zdaniem oczywiście. Każdy z Was zrobi, jak będzie chciał. I teraz kwestia ostatnia, główna, tak? Czyli rejestracja nie tyle lotu, co rejestracja użycia sensora, czyli rejestracja użycia kamery, aparatu fotograficznego. Jeżeli lecicie i będziecie coś nagrywać, to musicie to zgłosić. Jest strona, którą też tutaj umieszczam. Ja Wam za chwilę nagram cały ten proces rejestracji z komputera. Można to zrobić z telefonu komórkowego, ale no, nie mam tutaj dobrego zasięgu w tej dolince, dlatego zrobię Wam to z komputera i też Wam radzę, żebyście rejestrację tego lotu, rejestrację tej rejestracji, to zgłoszenie robili na przykład rano, przed wyjazdem zgłaszali to, ponieważ tam się podaje datę, zakres dat. To może być jeden dzień, zaznaczacie obszar, w którym będziecie latać. No dobrze, nagrywam jednak cały proces rejestracji z telefonu, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że no raczej niewielu z Was podczas podróży na motocyklu po Norwegii będzie miał ze sobą laptopa. Dlatego już z domu, ale robię to przez telefon i ja mam w zakładkach ten adres, który mieliście, to jest ten nsm.geodataonline.no. Proponuję, abyście też sobie dodali to do jakichś ulubionych. I teraz tak, klikamy w ten link i wyświetla nam się coś takiego. Witamy, aplikacja do tego i śmego. Tutaj oczywiście musicie zaakceptować, bo tu jest informacja o obszarach, które mają zakaz latania i tak dalej. I tutaj na dole, ja niestety klikając w ekran nie będzie się pojawiało to, co ja klikam, więc ja spróbuję Wam to opisać. Tu na dole macie taki checkbox I am familiar, tak? Czyli zakumałem przepisy, które obowiązują w Norwegii. Zaznaczamy to i robimy OK. I popatrzcie, i w tym momencie mamy taką mapkę i pod spodem powitanie w tej aplikacji, tak? I jest start, jakby rozpoczęcie tego procesu. Ale najpierw powiem Wam z tą mapką, o co chodzi. Tutaj mamy plus, minus, czyli powiększanie, domek, celownik, który nam pokazuje geolokalizację, tak? Czyli przybliży nam mapę w miejscu, w którym jesteśmy. I tutaj obok mamy taki znaczek 4 kwadracików, a po lewej stronie takie jakby warstwy kartek. I to nas bardzo interesuje, ponieważ my musimy to kliknąć
i zaznaczyć te layers, wszystkie warstwy, momencik, tutaj coś mi się, tak, wszystkie warstwy musimy sobie zaznaczyć. I teraz popatrzcie, co się stanie, jak przybliżymy to. Coś mi tu się chyba nie wszystko zaznaczyło, tak? Tu nas interesuje Naturvärnområde. O, teraz jak zaznaczę, ogólnie odznaczymy i zaznaczymy wszystkie ponownie, to za każdym zaznaczeniem, zobaczcie, pojawiają nam się takie czerwone obszary. I to są obszary chronione. Klikając w któryś z nich, tak, jak klikniemy, to pokazuje się Naturvärnområde, czyli obszar ochrony naturalnej, i jak klikniemy tą strzałeczkę w prawo, to pojawia nam się więcej informacji na ten temat. I tutaj mamy coś takiego, 2 razy jest More Info, to jest aktywne. Przy tym drugim More Info, gdzie jest Verneforskrift, jak klikniemy w to, to tutaj mamy przepisy. Oczywiście możemy sobie to przetłumaczyć na polski i tutaj ten link odnosi się właśnie, przenosi nas do rozporządzenia w sprawie planu ochrony danego terenu i tu możemy poczytać sobie. Tego jest dużo niestety, ale jeżeli chcecie być ok z przepisami, no to niestety jak chcecie latać w obszarze, który jest chroniony, tak, czyli który jest, ja sobie wrócę do tego okna, zamknę to, tak, jeżeli byście chcieli latać w obszarze, który jest na czerwono, to musicie przeczytać, czy tam w ramach tej ochrony jest zakaz latania dronami, czy modelami samolotów, czy takiego zakazu nie ma. No ale załóżmy, że chcemy polatać sobie na przykład tutaj, tak, w tym obszarze. Nieważne jaki to jest. Chowam sobie te warstwy i przechodzę sobie tutaj start rejestracji. Klikam, no i teraz wypełniamy sobie po kolei. Wypełniamy name, tak, czyli ja w tym przypadku, tak. Adres wasz, numer telefonu, adres e-mail, wasza data urodzenia. Ja oczywiście tutaj rozmarzę pewne miejsca, bo po co macie wszystko wiedzieć, prawda? Wszystko jest zaznaczone. Przechodzimy next, przechodzimy dalej. I teraz tutaj nas pyta ta strona, żebyśmy opowiedzieli, po co, jaki jest cel tego, że my nagrywamy. Ja tutaj zawsze wpisuję sobie, że no, YouTube channel, tak? Mam kanał YouTube channel. Datę i na przykład wybieram sobie datę jutrzejszą, tak? Jutro jest niedziela, 2 czerwca. Przechodzimy dalej, next. I teraz zobaczcie. Teraz trzeba powiedzieć o tym, jakiego typu platformę będziemy używali, tak? Czyli unmanned, czyli bezzałogowy statek powietrzny. Nie musimy wpisywać żadnego numeru rejestracyjnego i tu niżej mamy typ sensora, którego będziemy używać. My oczywiście będziemy używali foto, wideo. Oczywiście są jeszcze jakiś podczerwień, jakieś skanowanie laserowe, radary itd., ale nas interesuje foto, wideo. W notatkach nie dopisujemy nic. Przechodzimy next. I teraz rzecz w sumie najważniejsza. Musimy zaznaczyć obszar, po którym chcemy latać, więc wybieramy sobie najlepiej ten polygons, czyli ten poligonalny typ zaznaczania. No i na przykład klikamy sobie w jednym miejscu. Jedno miejsce, drugie, trzecie, czwarte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i jak chcemy zakończyć, to klikamy 2 razy. I w tym momencie ten obszar nam się robi na żółto. I teraz na dole tej strony mamy maksymalizację do kontynuowania, czyli takie 2 strzałeczki do góry, klikamy to. Ok, tu możemy niestety ta aplikacja nie jest komórko-friendly. Zdecydowanie lepiej robi się to na komputerze. No ale cóż, mamy to, co mamy. Mamy zaznaczony ten obszar
Ja sobie zawsze zaznaczam remember my contact information, żeby za każdym razem nie wpisywać danych kontaktowych. One są dziś już w pamięci i zaznaczamy, że akceptujemy zgadzamy się z regulacjami i nie będziemy zbierali tych danych rejestrowanych przez sensor z obszarów, które są zabronione, ponieważ na tej mapie będziecie widzieli lotniska, wszelkie militarne kwestie i wszelkie inne obszary, z których nie wolno Wam tych danych rejestrować. Wiecie, no te dane mogą być, umieścicie na YouTubie, a ktoś może je wykorzystać. No i teraz zobaczcie, mamy to wszystko jest pozaznaczane, na dole pojawia nam się imię, nazwisko, nasze e-mail i robimy submit. W momencie, kiedy zrobimy submit, na e-mail nasz po chwili, może po dłuższej chwili, przyjdzie informacja z pełnymi danymi, które wypełniliśmy i z tą mapką, z rzutem ekranu, mapki, obszaru, który zaznaczyliśmy. I to jest cała procedura. Co jeszcze? Aha, no pamiętajcie, nie latamy nad ludźmi. To wynika z zasad kategorii i klas. Aha, właśnie, co do klas. Ja mam Mini 4 Pro. Miałem Mini 2, ale zmieniłem na Mini 4 Pro przede wszystkim ze względu na to, że jest tu o wiele lepszy sensor, o wiele lepsza matryca, wiele lepsza jakość obrazu, 10-bitowe nagrywanie w D-logu, tak chyba to się tak nazywa, czy C-logu, nie wiem, w płaskim profilu kolorów, ponieważ ja koloruję, ja obrabiam te filmy. I oprócz tego ja jeszcze zmieniłem klasę tego drona, ponieważ od 2024 weszły zasady, że każdy dron sprzedawany musi mieć klasę C, C0, C1 i tak dalej. I Mini 4 Pro ma C0 klasę, ale można go przeklasować na klasę C1. Ja to zrobiłem. I co to zmienia? Zmienia to przede wszystkim tyle, że przy klasie C0 możemy latać do 120 metrów od punktu startu, co niestety w Norwegii się nie sprawdza, ponieważ tu wszędzie są góry. I jak ja bym tutaj wystartował stąd, to ja nie jestem w stanie zobaczyć gór z góry. Przy klasie C1 jest to 120 metrów od gruntu. Czyli ja mogę polecieć sobie wzdłuż zbocza góry, ponieważ zachowuję cały czas 120 metrów od powierzchni ziemi. I tutaj nie ma czujnika, który pokaże mi rzeczywiście, ile jestem powyżej gruntu. To Wy musicie sami oszacować. Latanie wyżej jest nie do końca zgodne z przepisami. Jakie tutaj są kary? Nie wiem, nie chcę wiedzieć, ale patrząc na mandaty za przekraczanie prędkości, wolałbym się nie dowiedzieć, ile by mnie kosztowało złamanie przepisów związanych z lataniem dronem. Dlatego bardzo Wam polecam, abyście przestrzegali tych przepisów. Oczywiście każdy z Was zrobi to, co będzie chciał, to, co uzna za stosowne i to, co uzna za wygodne jemu, ale uważam, że chyba nie ma sensu zadzierać, bo tutaj wydaje mi się, że nie ma w ogóle dyskusji. Tu nie dogadacie się z kimś, kto po prostu udowodni Wam, że złamaliście przepisy. Dlatego przestrzegajmy tych przepisów. I na sam koniec, to nie jest pisana zasada, ale jeżeli gdzieś chcecie polatać i widzicie, że ktoś koło Was chilluje bombonierę, czyli odpoczywa sobie, to nie róbcie mu dymu, nie bzykajcie mu nad głową. Ewentualnie, jeżeli bardzo chcecie polatać, to po prostu podejdźcie do niego i zapytajcie, czy możecie 5-10 minut polatać, czy nie będzie mu to przeszkadzało. Po prostu uszanujmy nasz własny spokój, uszanujmy spokój innych, żyjmy w symbiozie z przyrodą i z innymi ludźmi, a na pewno wszyscy będą szczęśliwi. Chyba dzięki temu ten kraj jest tak piękny i tak dobrze się w nim czujemy i myślę, że Wy też będziecie się dobrze czuli i zachęcam, latajcie dronem, bo z drona ten kraj wygląda jeszcze piękniej. Ok, jeśli jeszcze jakieś pytania będziecie mieli dotyczące latania dronem, to zachęcam do komentowania, zadawania pytań w komentarzach. Może Rafał Galiński się też tutaj pojawi i może odpowie. Ja go oznaczę
może w komentarzu albo w opisie, może też się pojawi i może udzieli Wam jakichś odpowiedzi, ale zachęcam do odwiedzenia jego kanału. Tam naprawdę jest gigantyczna dawka wiedzy praktycznej, wiedzy o przepisach, wiedzy o technice latania różnymi dronami, o różnej wadze, w różnych klasach. Bardzo, bardzo zachęcam i pokażę Wam jeszcze na sam koniec coś, co nagrałem wcześniej stąd. Była inna pogoda i pokażę Wam, jak latałem nad wodospadem. Trzymajcie się, do zobaczenia.